Naprawdę, bardzo bym chciała Wam obiecać, że nigdy nie użyję już tego papieru ryżowego oraz foremki, ale nie mogę. Daję słowo, że będę się starała, ale przysiąc nie mogę. Bo może się tak zdarzyć, jak w tym wypadku, że ktoś mnie poprosi: Kasia, zrób mi takie słoiki, ma być ten papier ryżowy i ta foremka też jest fajna, więc wiesz, to jest proste, bo już takie rzeczy robiłaś. Prawda i nieprawda. Trudne nie jest, ale z drugiej strony, nawet jeżeli coś robimy, co jest podobne, nawet jeżeli robimy to drugi raz, to wszystko da się popsuć. W sumie nie jest źle. Miało być z tymi kwiatkami, miało być na niebiesko, więc jest. Ale jedna rzecz tutaj mi przeszkadza, jedna rzecz według mnie niedobrze wygląda i zaraz Wam powiem, co to jest, chociaż mam taką cichą nadzieję, że nie zwróciłyście na to uwagi albo powiecie, że wcale nie jest źle, że tylko ja mam takie wrażenie. Ale tak czy inaczej będę prosiła o naprawdę szczerą odpowiedź. No ale na razie lecimy, zanim dojdę do tego pasztetu, który mi się nie podoba. Słoik jak zwykle na początku przeleciałam primerem, cieniutko, jeden raz, bo dzięki temu farba znakomicie siada, nie ślizga się po szkle. Potem pomalowałam farbą, przykleiłam papier ryżowy, a teraz będę nakładała spękania dwuskładnikowe. Na spodzie pojemniczków wpiszę, kiedy one zostały pierwszy raz otwarte. Dzięki temu mam kontrolę i mój preparat się nie przeterminuje, a jak już się przeterminuje, to po prostu go nie używam, bo już mi się zdarzyło, że taki otwarty zbyt dawno po prostu nie pękał. Nakładam step 1 i suszę. Gdy jest suchy, robi się całkowicie przeźroczysty. Najlepiej nie czekać zbyt długo z nałożeniem stepu 2. Bo gdy jedynkę przesuszymy, gdy przeleży się kilka dni gdzieś w ciepłym miejscu, to możliwe, że po nałożeniu preparatu numer 2 nie będziemy mieli spękań. Więc najlepiej zrobić tak, że nakładamy jedynkę, suszymy z 2 godziny, nakładamy dwójkę i to potem sobie spokojnie schnie. A jeżeli mamy ochotę na nieco mocniejsze spękania, to warto preparat podsuszyć suszarką. Albo jeżeli jest taka możliwość, to wystawcie na słońce, bo słońce naprawdę robi cuda. W spękania będę wcierała pastę woskową w kolorze niebieskim. Droga eliminacji u mnie wyglądała tak. Pasta biała nie będzie zbyt widoczna, a pasta ciemna będzie za agresywna, więc stanęło na niebieskim. Halo, halo, i to jest to miejsce, w którym moja praca przestała mi się podobać. Te spękania, a szczególnie niebieskie, kompletnie mi tutaj nie pasują. W kamerze jakoś tego nie widać, ale ten niebieski na żywo jest dość agresywny i ciemny. No i moje piękne, delikatne róże vintage zostały przytłoczone taką siatką spękań. Nie podoba mi się. Słoiki poszły do kąta i leżały tam 2 tygodnie. No cóż, jeżeli w każdą niedzielę mam dla Was przygotować jakiś film, to nie ma miętkiej gry. Muszę coś skończyć albo zrobić kolejny film od początku. A życia brakuje, a doba jest za krótka, więc w pewnym momencie ze słoikami się przeprosiłam i pomyślałam, że jednak skończę. Jeżeli chodzi o wyciski, to nic nowego. Foremkę najpierw opruszam mąką kartoflaną, bo dzięki temu wyciski z foremki wychodzą bez problemu. A potem właściwie natychmiast po wyciągnięciu zaczynam je przyklejać. Czemu natychmiast? Bo są jeszcze bardzo plastyczne i bez problemu można je wyginać albo naciągać. Trochę zamykam oczy i kończę ten projekt, no bo wiecie, spękania mi tutaj nie leżą. Projekt miał być w kolorze niebieskim, więc lecimy na majtkowy błękitny. Miałam jeszcze nadzieję, że gdy obmaluję to wszystko na niebiesko, kontrast między bielą a samym obrazkiem się trochę zmniejszy i nie będzie aż tak źle wyglądało. Wiecie co? Myślę, że tak właśnie jest, że teraz na gotowej pracy te spękania nie wyglądają aż tak źle, jak na początku mówiłam, ale prawda jest taka, że jakbym robiła ten projekt jeszcze raz, to na pewno bym ich nie zrobiła. W sumie praca jest prawie gotowa, teraz tylko jakieś drobne ulepszenia, jak cieniowanie czy bielenie. Jak zwykle podlinkuję Wam film pod tym wideo, jak cieniować. Tutaj szkoda troszkę na to czasu. Jeżeli mamy zrobione wyciski na naszej pracy, to warto je albo przyciemnić, albo rozjaśnić. To zależy, jak nam do pracy pasuje. W tym wypadku pomyślałam, że te brzegi troszkę rozjaśnię, więc potrzebna jest biała farba akrylowa i pędzel szczecinowy. To jest metoda tak zwanego suchego pędzla. Na pędzel nabieramy odrobinę farby, potem ją troszkę gdzieś z boku wycieramy, żeby pędzel nie zrobił nam plam, a potem przelatujemy po wyciskach.
Efekt jest dużo lepszy, gdy używamy dobrej jakościowo napigmentowanej farby. Obrazek, na który nałożyłam spękania, jest błyszczący, ponieważ wykańczałam go lakierem rozpuszczalnikowym właśnie błyszczącym. I generalnie ten błysk fajnie wygląda. Z tego powodu z drugiej strony także na pracę nałożyłam lakier błyszczący. No i jeszcze może gałkę na ten duży słoik dodam, bo to będzie bardzo ekskluzywnie wyglądało. Błękitne słoiki ostatecznie wyglądają tak. No i ponawiam pytanie, co myślicie, jak wyglądają te spękania? Jak teraz patrzę, to może tragedii nie ma, ale naprawdę jeżeli miałabym robić jeszcze raz, to bym z nich zrezygnowała. A wy? Zrobiłybyście? Zostawiły tak jak jest? Czy może lepiej, żeby ich nie było? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. A wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.